Witam na kanale Manavolt, z tej strony Wilku, a to 10. odcinek Pack Wars, w którym w szranki stają 2 lub 3 boostery z różnych edycji lub dodatków od momentu wydania 8 edycji. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, zapraszam tu. Dzisiaj wrócimy do planu Ravnica. Chociaż mi zajęło to niewiele ponad 7 dni, to Wizardom 7 lat. Return to Ravnica, czyli 4. dodatek na tym planie, został wydany 5 października 2012 roku. Ponownie poznajemy gildie, jednak tym razem są trochę inaczej podzielone względem kolejnych dodatków. Ma to związek ze zmianą cyklu wydawniczego między 10. edycją a Magic 2010, gdyż mamy do czynienia z mniejszą ilością kart w dodatkach, a jednocześnie otrzymujemy więcej gildii. Przełożyło się to m.in. na większą ilość uncommonów w dodatku. Dodatkowo w Return to Ravnica dostaliśmy 25 Basic Landów zamiast 20. Gildie znane z poprzedniej wizyty na tym planie otrzymały nowe mechaniki. I tak Azorius otrzymała mechanikę Detain, która do naszej następnej tury wyłącza daną kreaturę z możliwości ataku, bloku oraz aktywowania zdolności. Golgari otrzymała mechanikę Scavenge, która pozwala na usunięcie karty z grobu i położenie tylu counterów +1/+1 na wybraną kreaturę, ile ta usunięta miała ataku. Izet otrzymał mechanikę Overlord, która pozwala na zmianę efektu karty z pojedynczego celu na wszystkie określone na karcie. Rakdos otrzymała mechanikę Unleash, która pozwalała na wejście kreaturze z counterem +1/+1, ale jeśli taki counter posiadała, nie mogła blokować. Celestia otrzymała mechanikę Populate, która pozwalała na kopiowanie tokenów kreatur. Z kart wartych uwagi: Rest in Peace, czyli właśnie straciliśmy groby. Cyclonic Rift, czyli właśnie wróciliście rzeczy na rękę. Supreme Verdict, czyli właśnie straciliśmy kreatury. Deathrite Shaman, czyli Planeswalker za 1 manę. Sphinx's Revelation, czyli życie i draw na instancie. Chromantic Lantern, czyli nie mamy już problemów z kolorem many. Blood Crypt, Hallowed Fountain, Overgrown Tomb, Steam Vents i Temple Garden, czyli reprint Shocklandów. Kolejnym dodatkiem był wydany 1 lutego 2013 roku Gatecrash. Tu również Wizardzi mieli trochę pracy z upchaniem 5 gry w dodatku i znów otrzymaliśmy więcej uncommonów niż zwykle, ale tym razem nie było Basic Landów. Pojawił się za to nowy Planeswalker, Dobry Raid. Gildie przedstawione w Gatecrash to Boros z mechaniką Battalion, która aktywowała się, jeśli atakowaliśmy przynajmniej 2 dodatkowymi kreaturami. Dimir z mechaniką Cypher, która pozwalała na zapisanie na kreaturze swojego czaru i rzucenie jego kopii, jeśli ta kreatura zadała combat damage graczowi. Gruul z mechaniką Blood Rush, która po opłaceniu kosztu pozwalała zdiskardować kartę, by atakująca karta otrzymała jakiś efekt. Orzhov z mechaniką Extort, która pozwalała na zapłacenie jednej białej lub czarnej many przy rzuceniu czaru, by przeciwnicy stracili po 1 punkcie życia, a my zyskali sumę tych punktów. Oraz Simic z mechaniką Evolve, która pozwalała na położenie countera +1/+1 na danej kreaturze, jeśli pojawiła się u nas kreatura z większym atakiem lub obroną. Chociaż sporo kart z Gatecrash pojawia się w konstrukcjach EDH, to jednak mało jest tu kart przedstawiających większą wartość. Oczywiście mało nie znaczy wcale, ale tych posiadających wartość większą niż 20 zł jest 7. Legion Loyalist, o którym przypomniano sobie pół roku temu wraz z modernową konstrukcją 8-pack. Dobry Raid, który gości Zoo, a także Breeding Pool, Gauntlet Shrine, Sacred Foundry, Stomping Ground i Watery Grave, czyli kolejny przedrukowany Shockland. Ostatnim dodatkiem był wydany 3 maja 2013 roku Dragonsmith. Główną postacią w tym dodatku był nowy Planeswalker, Ral Zarek, który korzystając z notatek Jace'a Bolarena odkrył tajemny labirynt będący systemem ścieżek, many lub magicznych linii pomiędzy dzielnicami i gildiami. Trochę mi to przypomina Anioły i Demony Dana Browna. Dragonsmith wprowadził nową mechanikę, Fuse, będącą rozwinięciem kart Split, które pojawiły się po raz pierwszy w dodatku Invasion. Karty typu Split pozwalały na zagranie jednej z połówek za konkretny koszt. Mechanika Fuse umożliwiała zagranie z ręki obu połówek w kolejności zapisanej na karcie po opłaceniu sumarycznego kosztu. Jeśli chodzi o karty wartościowe, to w zasadzie jest tylko jedna. Voice of Resurgence, która gości przede wszystkim w Melira Company. Niedługo odbędzie się Grand Prix Warszawa i jeśli nie planujecie udziału w głównym evencie, to może Was zainteresować sobotni side event, w którym będzie można zagrać w formacie Sealed składającym się z 6 boosterów z planu Ravnica. Jeśli chcecie spróbować złożyć talię z przykładowej puli, to w opisie filmu umieszczę spis puli otworzonej w tym i poprzednim odcinku. Tymczasem przejdźmy do ostatecznego starcia.
Treacherous Instinct, Frilled Oculus i Mending Torch. Inspiration, Scapclan Charger i Sunspire Gatekeepers. Druid's Deliverance, Daring Skyjack i Simic Cluestone. Hussar Patrol, Zurta Swine i Runner's Bane. Common Bond, Martial Glory i Beetleform Mage. Cremate, Corpse Blockade i Rakdos Cluestone. Butterhorn, Burst of Strength i Saruli Gatekeepers. Inaction Injunction, Prophetic Prison i Eighth of the Guilds. Ragna's Guildgate, Orzhov Guildgate, Crypt Incursion. Czyżby? No właśnie, też się tutaj z kolejnością. Drudge Beetle, Totally Lost i Golgari Guildgate. Sphere of Safety, Call of the Nightwing i Feral Animist. Skymark Rock, Duskmantle Guildmage i Woodlot Crawler. Psychic Spiral, Grounded Ceratak i Species Gorger. Carnival Hellsteed, Merciless Eviction i Obsedance 8. W ramach ciekawostki, karty typu Split było pierwszą poważną ingerencją w awers karty i od razu było widać, czy ktoś ma taką kartę na ręku. Jednak tego typu karty mają inne wady i zalety. O ile szukając w bibliotece karty o określonym koszcie możemy znaleźć jedną z połówek, która spełnia nasz warunek, lub możemy imprintować na Isochron Scepter kartę Research Development i korzystać z dowolnej połówki, o tyle odkrycie tego samego Research Development na trigger Dark Confidanta spowoduje, że stracimy 7 punktów życia, gdyż tu rozpatrowany jest koszt sumaryczny. To tyle na dziś. Trzymajcie się i pamiętajcie o swoich triggerach.